Jak on pojechał do Zakopanego, ja nagle sobie myślę, rany boskie, no co to będzie za film? No jest mężczyzna, przodownik pracy, a o czym to będzie, jaką tu ludzką historię może zrobić, jak nie ma kobiety? Zacząłem się zastanawiać wobec tego, kto by tutaj pasował do niego, jaką by tu znaleźć, jaki by tu znaleźć hak. I ponieważ kino w tym czasie było że tak powiem, w Polsce odgrywało ważną rolę. Kino to była dziedzina żywa. Olbrzymia publiczność przychodziła do kina oglądać polskie filmy. Polskie filmy zauważone były na świecie. Polska szkoła filmowa, no krótko mówiąc, nowi już reżyserzy wychodzili, nowi operatorzy. Kino było żywe, więc można się było odwołać do kina. Wtedy w szkole filmowej w Łodzi studiowała znana poetka i autorka tekstów kabaretu studenckiego w Warszawie, STS Agnieszka Osiecka. No, myślę sobie, to byłoby dobrze wprowadzić dziewczynę, która robi film dokumentalny o tym przodowniku. No, dzięki temu my będziemy mogli się cofnąć wstecz, pokazać jakieś prawdziwe materiały. No, krótko mówiąc, będziemy mieli jakiś ruch, będzie film w filmie. Napisałem do Ścibora i muszę powiedzieć, że on może trochę dłużej niż 3 tygodnie, ale po 4 tygodniach przywiózł scenariusz, który po prostu był najlepszym scenariuszem, jaki ja miałem w życiu w ogóle w rękach. Nareszcie nie była to adaptacja literatury, nie było to obciążone wielkimi nazwiskami pisarzy, z którymi się trzeba zawsze jednak liczyć, jak się robi tego rodzaju adaptacje. Nie był to Józef Konrad, nie był to Wyspiański, tylko nareszcie była to prawdziwy, żywy film polityczny, taki sensu stricto. Fantastycznie wymyślił, jak ta dziewczyna robi film. Bardzo dobrze wyszła, że tak powiem, konfrontacja pomiędzy, no bo co było największym problemem? Nie można było robić filmu o latach 50., bo młodzież w tym czasie już lata 50. dla nich kompletnie przestały się liczyć. Nikt już nie myślał o tym, tylko młodzież żyła już zupełnie innym, że tak powiem, życiem. No i ten pomysł właśnie połączenia przodownika pracy z tamtych czasów z młodą dziewczyną, która robi o nim film dokumentalny i chce się dowiedzieć prawdy o tamtych czasach, od razu zrobił, że tak powiem, dał temu prawdziwą, taką żywą, energiczną dramaturgię. Wpadliśmy na pomysł fatalny, ale wydawało nam się on nadzwyczaj inteligentny. Mianowicie, że my nie damy tego scenariusza do komisji scenariuszowej, dlatego że nam nie przyjmą takiego filmu, tylko my go damy do Gazety Literackiej, żeby go wydrukowała. Fragmenty. To już przejdzie przez cenzurę. Jak przejdzie przez cenzurę, to my w tej komisji scenariuszowej będziemy się powoływać na to, że cenzura już to puściła w gazecie. W związku z tym oni powinni, że tak powiem, wziąć to pod uwagę i dać nam robić z tego film. Fatalny pomysł. Dlatego, że okazało się, że jak ten scenariusz czy jego fragmenty pojawiły się w takim piśmie Nowa Kultura, które powstało, przeczytali go właśnie ci, którzy absolutnie nie powinni go byli przeczytać. No i ci towarzysze dali momentalnie sygnał, komu trzeba, że tu się szykuje jakaś straszny zamach na władzę, że to jest scenariusz niedopuszczalny. W żadnym wypadku nie wolno tego filmu robić. No i tym sposobem, jak mówi dzisiejsza młodzież, zapadł szlaban na 12 lat. I to jest może pouczające dla tych młodych ludzi, którzy jeżeli będą kiedyś chcieli zobaczyć czy usłyszeć to, co mówię, jak dalece nie można być reżyserem, jeżeli się ma jeden pomysł. No nie mógłbym czekać 12 lat, aż zrealizuję ten film. No bo kim ja bym był? No, co ja bym się nauczył w międzyczasie? Czego bym mógł dotknąć? W związku z tym ten scenariusz wracał
dyskusjach mówiło się, no jeżeli chcecie filmu współczesnego, no to jest scenariusz Człowiek z marmuru. Dlaczego nie robić tego filmu? No ale władza systematycznie kinematografii, że tak powiem, nie brała tego pod uwagę.